A zatem Netflix oficjalnie ruszył na wojnę ze swoimi użytkownikami i ma zamiar ich banować. Ale czy ktoś przypomina sobie tego tweeta? Miłość to udostępnianie hasła. Tymczasem 6 lat później miłość dla Netflixa to wojna ze swoimi użytkownikami. Ale o co w tym wszystkim chodzi? Czy jest się czego bać? I czy stracimy swoje konta na Netflixie? Bo podejrzewam, że tak jak ja, tak i wy zapewne udostępniacie swoje konto, dzielicie swoje konto z innymi użytkownikami. Zatem czy jest się czego bać na dzień dzisiejszy? Początek lutego 2023 roku. O tym w dzisiejszym odcinku na kanale Technostrefa. Zapraszam serdecznie do oglądania. A dzisiejszy odcinek nie powstał przy współpracy z nikim. To znaczy, będzie tylko mała autoreklama, czyli zaproszenie na portal hotdeale.pl, czyli agregator promocji na elektronikę i nie tylko. Możecie tam wchodzić, znaleźć najlepsze, najciekawsze oferty, promocje na elektronikę, głosować, jeżeli wam się oferta podoba, albo dać kropelkę wody zamiast ognia i wtedy będziemy wiedzieli, że wam się oferta nie podoba. Link w opisie, zapraszam serdecznie, a tymczasem wracamy już do Netflixa. Może krótkie podsumowanie dla tych, którzy nie są w temacie. Jeżeli wy wiecie, o co chodzi, to możecie sobie przewinąć film. Na dole są rozdziały, zresztą na pasku też powinny być przynajmniej rozdziały. Chodzi generalnie o to, że Netflix zaczął notować straty. No pewnie też częściowo dlatego, że zaczęły się pojawiać na różnych rynkach różne inne platformy. Netflix oczywiście jest na wielu rynkach królem, ale no jako, że segmentacja zaczęła się robić spora, zaczął się pojawiać HBO Max, Disney+, Hulu, jakieś inne Amazony i wchodzi nawet do Polski niedługo Showtime, czyli również wielka amerykańska telewizja, a tym samym platforma VOD, więc tak naprawdę Netflix zaczął czuć oddech na swoich plecach, no i to odzwierciedliło się także w wynikach finansowych tej firmy. Jak informowaliśmy Was jakiś czas temu właśnie w odcinku na kanale Technostrefa, Netflix postanowił podjąć walkę z tymi stratami finansowymi, no i wprowadzić różnego rodzaju obostrzenia, ograniczenia i zmiany na swojej platformie. Wylistowałem w tamtym materiale te wszystkie zmiany, ale jedną z tych, która nas interesuje, najważniejszą wydawałoby się, ma być walka z udostępnianiem haseł i dzieleniem konta z innymi ludźmi, niekoniecznie tymi, którzy mieszkają w ramach jednego gospodarstwa domowego. No i pomimo tego tweeta sprzed 6 lat, który sam Netflix na oficjalnym koncie udostępnił, że love is sharing a password, no to jak się okazuje jednak to nie jest love, tylko hate Netflixa na swoich klientów i w dniu 9 lutego ta vendetta przeciwko klientom się rozpoczęła. Na razie w 4 krajach. A to wszystko dlatego, że w Kanadzie, w Nowej Zelandii, w Hiszpanii i w Portugalii Netflix opublikował 9 lutego nowy regulamin. Regulamin, który wprowadza kilka, wydawałoby się, dość kontrowersyjnych zapisów. Ale dlaczego akurat te 4 kraje mają wprowadzony nowy regulamin i dlaczego nie zostało to wprowadzone na rodzimym rynku Netflixa, czyli w Stanach Zjednoczonych, tego nikt nie wie. Także teoretycznie na polskim rynku to jeszcze nie będzie obowiązywać, ale spokojnie, bo może już to niedługo się zmienić, a dodatkowo jeżeli przypadkiem korzystacie z konta kogoś albo ktoś korzysta z konta, który mieszka albo okresowo przebywa w Kanadzie, w Nowej Zelandii, w Hiszpanii albo w Portugalii, no to już, mimo że teoretycznie jesteście Polakami i macie konto w Polsce, mogą te rozporządzenia Was również dotyczyć. Co ciekawe, nowe przepisy działają już od dobrych kilku dni w Ameryce Łacińskiej i w Meksyku i tak szybko jak zostały niektóre zapisy w regulaminie wprowadzone, tak szybko zostały one z niego usunięte. Mowa tutaj choćby o bardzo wątpliwym zapisie, który wymuszał logowanie raz na miesiąc, by uwierzytelnić konto, lokalizację oraz urządzenie. Netflix tak szybko jak wprowadził ten zapis, tak szybko się z niego wycofał. Zajęło to mniej niż 24 godziny, zanim ten zapis zniknął z nowej wersji regulaminu. Nowe przepisy, które zostały wprowadzone, są mniej więcej tak niejasne jak sposób komunikacji Netflixa ze swoimi klientami, czyli z platformą, która ma jedne z najwyższych stawek na rynku VOD. Swoją drogą na naszej stronie niedawno opublikowaliśmy ranking serwisów VOD, link macie w opisie i tam porównujemy właśnie oferty największych platform VOD, które są dostępne w Polsce, co one oferują i w jakiej cenie, na jakich warunkach, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie albo macie zamiar z jakiejś zrezygnować, albo chcecie jakąś zasubskrybować, to koniecznie sprawdźcie ten ranking. A teraz przytoczę Wam kilka z tych nowych zapisów w regulaminie, które zostały wprowadzone. Ustawienie domyślnej lokalizacji. Netflix będzie wymagał ustawienia lokalizacji domu właściciela konta.
Ta informacja będzie potem wykorzystywana do potwierdzenia, czy pozostałe osoby używające tego samego konta są w tym samym miejscu. Tak jak już od dawna zakłada regulamin, to znaczy Netflix już jakiś czas temu wprowadził taki zapis do regulaminu, że te konto powinno być udostępniane w ramach tego samego gospodarstwa domowego. No ale oczywiście, nawet jeżeli ktoś mieszka w tym samym domu, to wcale nie znaczy, że cały czas jest w tej samej lokalizacji. Do tego zresztą, jak ta lokalizacja ma być sprawdzana, też dojdziemy. Druga sprawa to zarządzanie kontem i urządzeniami. I tutaj są pewne ciekawe rozwiązania, które nawet możemy powiedzieć, że są pozytywne. Mianowicie od teraz w ramach konta na Netflixie ma być dostępny panel zarządzania wszystkimi zalogowanymi urządzeniami, czyli krótko mówiąc wszystkimi rozpoczętymi sesjami na wszelakich urządzeniach typu smartfony, laptopy, tablety czy telewizory Smart TV. Będzie to pewnie się wyświetlało w formie takiego panelu, takiego appletu jak chociażby na koncie Google czy na smartfonie możemy sobie sprawdzić, nawet na Facebooku. W wielu różnych usługach jest to stosowane i będziemy się mogli po prostu w konkretnej sesji wylogować albo też po prostu zobaczyć, kiedy została zalogowana, w jakiej lokalizacji i tak dalej. I moim zdaniem to jest spoko, aczkolwiek podejrzewam, że to jest tylko efekt uboczny, że oni to udostępniają, bo głównie chodzi im o to, żeby oni te dane zbierali. No i oficjalnie wchodzi też opcja, o której ja Wam już jakiś czas temu też na kanale Technostrefa mówiłem, czyli możliwość przeniesienia profilu. To znaczy Netflix udostępni taką opcję dla ludzi, którzy właśnie w tym momencie dzielą konto z rodziną czy ze znajomymi, że będą mogli swój profil z całą swoją historią obejrzanych filmów, seriali, ulubionych, zapisanych pozycji i tak dalej, będą mogli przenieść na swoje odrębne konto, czyli po prostu będą mogli wyfrunąć z tego gniazda. No bo Netflix pewnie doszedł do takiego wniosku, że jeżeli w ogóle zaczęliby te wszystkie konta banować, zachęcać ludzi, czy zmuszać bardziej ludzi do zakładania nowych kont, po prostu osobnych kont, to kiedy musieliby założyć to konto od zera, bez swojej historii, bez swoich preferencji i tak dalej, no to w ogóle by z tego nie skorzystali. A tymczasem mają taką możliwość przeniesienia właśnie swojego profilu na wyodrębnione konto wraz z całą historią i danymi. No i teraz jeden punkt regulaminu, który totalnie zaprzecza wszystkim poprzednim ustaleniom z tym, że Netflix chce walczyć z tym udostępnianiem konta i tak dalej. I nazywa się ten punkt podróżuj i oglądaj. Tutaj ewidentnie Netflix przeczy sam sobie, no bo z jednej strony każe ustawić lokalizację domu i na jej podstawie weryfikować użytkowników, a zaraz zapewnia, że możemy z tej samej subskrypcji korzystać poza domem, w zupełnie innym kraju i nawet logować się na nowe urządzenia, na przykład telewizor w hotelu albo na jakiegoś laptopa po prostu za granicą czy komputer. No coś tu ewidentnie nie gra. No bo skoro ustawimy tę lokalizację, to na jakiej podstawie oni mają stwierdzić, że ta osoba, która się loguje skądś tam inąd, że ona jakby, rozumiecie, jakby to jest, jakby... No dobra, i coś, co również się potwierdziło, o czym też Was informowałem, bo to było testowane już wcześniej w Ameryce właśnie łacińskiej, czyli możliwość wykupienia prawa do dzielenia konta z innymi obcymi użytkownikami. Niekoniecznie z obcymi, no bo może być to Wasza rodzina, ale mieszkającymi poza Waszym gospodarstwem domowym. Takich osób będzie mogło być maksymalnie 2 na jedno konto i co więcej, te 2 osoby również będą musiały mieć swoje konto założone na Netflixie, swoje osobne konto, a nie, że wszyscy będą logować się na jedno konto, jeden e-mail, jedno hasło i tak dalej. I ja wiem, czym Netflix będzie to tłumaczył. Ja wiem, ja po prostu już wiem, powie, że no ze względów bezpieczeństwa, żeby hasła nie wyciekały, żeby nikt Wam się na konto nie włamał, no to lepiej nie udostępniać e-maila i hasła. I na 150 milionów procent tak się będą tłumaczyć z tego. Cena tej dodatkowej osoby będzie doliczana do Waszej subskrypcji i to Wy będziecie za nią płacić, pomimo że ludzie będą mieli osobne konto. To znaczy, że ta cena będzie łączna dla całej subskrypcji. Nadal Wy będziecie za nią płacić, jeżeli jesteście tym głównym właścicielem konta, który ponosi te opłaty, ale mimo wszystko tamte osoby będą musiały mieć po prostu oddzielne dane do logowania. Cena tego będzie zależna od regionu oczywiście. W Kanadzie będzie to $7,99 kanadyjskich, plan 4K kosztuje tam $20,99 kanadyjskich, a w ofercie mają też plan podstawowy z reklamami, który kosztuje $5,99. I jak rozumiem z tego regulaminu, również dla planu z reklamami będzie można tych dodatkowych użytkowników wykupić. W Nowej Zelandii dla przykładu ta opłata będzie wynosić $7,99 nowozelandzkich, ta opłata za dodatkową osobę, a w tamtym rejonie plan 4K kosztuje $24,99 nowozelandzkich. I
nie ma tutaj chyba planu z reklamami do wyboru. Z kolei w Portugalii ta opłata będzie wynosić 3,99 euro przy cenie planu 4K, czyli tego najwyższego 15,99 euro, ale już w Hiszpanii będzie kosztować 5,99 ta opłata za osobę dodatkową, a plan 4K kosztuje tam 17,99. Także ja nie wiem. Ja naprawdę nie wiem, kto, na jakiej podstawie, jaki wzór był ustalania tych cen, bo tutaj nie ma kompletnie żadnej zależności. Wygląda na to, że ktoś po prostu sobie usiadł, włączył maszynę losującą i stwierdził, że to będą te kwoty. Coś mniej więcej tak jak te 4 kulki z kwotami netto i brutto, które w prawie polskim podatkowym są żonglowane w zależności od tego, w jakiej sytuacji są używane. Nie została rozwiązana za to kwestia kary, czyli krótko mówiąc Netflix nie określa, co się stanie, jeżeli ktoś się do tego regulaminu nie zastosuje. Wszystkie przecieki i plotki mówią o tym, że będzie to po prostu permanentny ban na konto, czyli jeżeli ktoś się nie będzie stosował, to może dostanie ostrzeżenie, może drugie, no i potem ban na ten e-mail, nie można już korzystać z Netflixa, a może na IP, no nie wiadomo. Więc tak to przecieki o tym mówią, Netflix na razie tego nie potwierdził ani nie zaprzeczył. Ale poprzednie plotki się sprawdziły, więc można się spodziewać, że tak zdecydowanie może się wydarzyć. Jakie są z tego wszystkiego wnioski? Ano, że regulamin jest niejasny, nieprecyzyjny i ciężko cokolwiek z niego sensownego wyciągnąć. Przede wszystkim Netflix nie precyzuje, w jaki sposób będą te dane o lokalizacji zbierane, na jakiej podstawie, czy my mamy je zadeklarować, czy będzie ona pobierana z naszego telefonu, czy z naszego IP, a jak zna IP, to ona jest bardzo niedokładna. Co się stanie wtedy, kiedy wyjedziemy z naszego domu na przykład na wakacje, albo dwie osoby z domu wyjadą w dwa różne miejsca, ktoś w delegację, ktoś na wakacje, jakby na jakiej podstawie to ma być po prostu zbierane, badane, analizowane i tak dalej. I gdzie w tym wszystkim jest nasza prywatność? Dlaczego dostawca usług VOD ma wiedzieć, gdzie ja jestem w danym momencie? Co ja robię i w ogóle, dlaczego? Jest też zresztą coś takiego jak zmienne IP, no to jak ktoś ma zmienne IP, a jest cały czas w tej samej lokalizacji, to co? To wtedy zostanie zbanowany, bo ma zmienne IP? Jest tak dużo niewiadomych i tak dużo zmiennych w tym równaniu, że ciężko naprawdę z tego cokolwiek wywnioskować. A, no i przychodzi ta cała opcja podróżuj i oglądaj, czyli teoretycznie musimy zadeklarować lokalizację, ale możemy swobodnie podróżować niby i wszystko ma działać. Możemy się nawet logować na telewizorze w hotelu na naszego Netflixa, co też trochę się kłóci z tymi kwestiami bezpieczeństwa, o których mówiłem wcześniej, że nie udostępniamy hasła naszemu koledze albo siostrze, albo komukolwiek innemu, no bo kwestia bezpieczeństwa, ale w hotelu już się możemy logować, jest spoko, prawda? Wykup dodatkowych użytkowników, jest to pomysł ciekawy, no bo okej, Netflix chce zarabiać, tylko że problem jest w tym, że dlaczego to jest tylko 2 użytkowników dodatkowych, to jest pierwsze moje pytanie. Drugie pytanie, skąd te ceny są, jak one są ustalane? Trzecie pytanie, dlaczego cały czas Netflix nie obniżył opłat, albo nie rozszerzył swojej oferty, albo nie zlikwidował tego podstawowego planu z rozdzielczością 720p? To naprawdę nie ma sensu i to w porównaniu do oferty innych streamingów, takich jak Disney+, Amazon Prime, HBO i tak dalej, po prostu oferta Netflixa jest kiepska i jest droga. A dodając te opłaty za dodatkowe osoby, tym bardziej będzie jeszcze droższa i jeszcze mniej atrakcyjna w porównaniu do innych. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym wszystkim sądzicie, no bo ja myślę, że po prostu taka polityka sprawi, że kolejne osoby będą z Netflixa odpływać. Możecie też napisać w komentarzu, czy właśnie mieliście na przykład konto na Netflixie i przez te wszystkie zmiany, przez podwyższanie cen i przez to, co się dzieje, zrezygnowaliście już albo macie zamiar zrezygnować z Netflixa. Jakie platformy subskrybujecie? Czekam na wasze opinie. Moja opinia jest taka, że Netflix leci sobie troszeczkę w kulki, troszeczkę przesadza i myślę, że w końcu, mam nadzieję, że w końcu te wszystkie zmiany po prostu odbiją się na Netflixie negatywnie. Jacyś tam ludzie mądre głowy w tej korporacji pójdą po rozum do głowy, mądre głowy pójdą do rozum do głowy, no i może wtedy stwierdzą, że kurczę, może trzeba coś z tą platformą zrobić, żeby sprawić, że ona będzie bardziej atrakcyjna dla klientów, że będzie jakąś wartość niosła za sobą. No i właśnie, może rozszerzą te swoje usługi tak, żeby poprawić jakość świadczonych usług dla użytkowników, a może właśnie obniżą ceny, czując też ten oddech konkurencji, może w końcu faktycznie będzie coś pozytywnego się tutaj działo. Ja taką nadzieję wyrażam. W tym momencie tak naprawdę nie ma nic takiego na Netflixie, co by mnie przy nim trzymało. Dajcie znać, czy u was coś takiego jest. U mnie nie ma. Tymczasem obejrzyjcie także inny film i zostawcie łapkę w górę. Udostępniacie ten materiał, który dzisiaj tutaj dla was nagrałem. Mówił do was Szakal. Subskrybujcie kanał Tak Trzeba po więcej. Trzymajcie się. Pa, pa.